Cześć moi kochani, z Wami Elena na kanale Zrobione Ręcznie OLM i jak zwykle dzisiaj pokażę nowy projekt jeansy. Zrobiłam już wiele filmików na moim kanale, daję Wam moje pomysły do dyspozycji, proszę bardzo, ale dzisiaj chcę pokazać kolejny projekt, gdzie zastosuję pewne techniczne sposoby, których jeszcze przed tym nie wykonywałam. Dokładnie pokażę, co będę robić i jak. Wykorzystuję zasoby elektryczne nawet, więc łatki, które powstaną na tych jeansach, będą zupełnie w innej technice zrobione. Zapraszam, zostańcie ze mną, subskrybujcie kanał, kto jeszcze tego nie zrobił. Pokażę jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Piszcie komentarze, wstawiajcie lajki, jeżeli nie szkoda. No jeżeli szkoda, wstawiajcie dislajki, bez znaczenia. W każdym bądź razie każda Wasza uwaga jest dla mnie bezcenna, pomaga to w rozwoju mojego kanału i o to Was serdecznie bardzo proszę. No a teraz nie będę dłużej zabierać Wam czasu, tylko zaczynamy nowy projekt jeansów. Jedziemy. Jeansy i jak zwykle zaczynamy, pokazuję, żeby upcyklingować spodnie, żeby można manipulować, zrobić naklejki, nabitki, aplikacje, łatki, dziurki, cokolwiek, to trzeba te spodnie rozciąć. No i zawsze zewnętrzną stronę, na zewnętrznym szwie patrzymy, jaką stronę łatwiej przeciąć. Można pruć, możecie to pruć. Ja tego nie robię, tylko rozetnę i zawsze po górnej stronie patrzę. No tutaj widzicie, tu są metalowe właśnie te klopki, więc nie będę mogła tutaj przyciąć. Zawsze wybieramy tą stronę, która jest do rozcięcia jest łatwiejsza. Dlatego 1 cm od szwa rozcinamy. Spodnie rozcięte ułatwi nam to pracę z upcyklingowaniem i pracę z tymi spodniami. I teraz pomyślimy, co chcemy zmienić. No, ja zaraz wybiorę kilka materiałów do łatek i później zaczniemy robić. Spodnie rozcięte. I pierwsze co zrobię, ja chcę poszerzyć na dole. Nie dużo, ale te takie jakieś 6 cm. Zrobiłam 2 paski różnych materiałów jeansowych. To są denim, różne kolory, bez znaczenia dla mnie. I teraz wszyję z jednej strony kliny. Później połączę i będzie poszerzona nagawka na dole, tak do kolana. Bo tutaj są w biodrach, w pasie ok, nawet trochę za duże na mnie, to będzie idealnie. Tutaj na dole chcę zrobić trochę szerzej i dlatego właśnie przyszykowałam takie 2 kawałki, żeby zrobić klin. No i zobaczcie, u góry zaznaczyłam środek, 1 cm zostawiam na szew i oczywiście muszę ten róg ściąć, połączę z dołem i wytnę taki trójkątnik, trapecja raczej, bo u góry nie jest ostre, tylko 2 cm zostawiamy na szwy. Taki kawałeczek. I teraz wszyję to z przodu, z jednej i drugiej strony. Z lewej strony przeszyłam taki kawałek materiału. I co teraz zrobię? Zaraz pokażę. No, taka jedna poturbowana łatka. No, idziemy dalej. I jeszcze jedną łatkę zrobiłam. I zrobię ją dokładnie w ten sposób, jak tą. Poturbuję ją właśnie swoją maszyną. No i zaczynamy.
No, druga łatka wyszła taka, przetarłam ją i teraz tak, można powycinać tak jak zrobiłam tutaj z przodu, a można nie. Chcę zostawić tak jak jest i po wypraniu to się ładnie posiepi i to co nadmiar później odetnę i będzie ładnie wyglądać taka łatka. Takich łatek jeszcze Wam nie pokazywałam właśnie po raz pierwszy, ale sama robię to po raz pierwszy, próbuję, no i zobaczymy jak to później będzie na gotowych dżinsach wyglądać. I tak robimy dalej. Teraz chcę wyciąć tą kieszeń, bo mi niepotrzebna. Wycięłam. Tak zostawiam jak jest. Chcę, żeby to się posiepało. To jest posiepało się. To będzie dodatkowa ozdoba. Nie potrzebuję dwie kieszeni. No i tak będzie wyglądać z tyłu. Z tyłu przyszyłam jeszcze taką łatkę. Jedną na drugą. To są resztka od kieszeni. Zawsze im więcej dodatków, tym lepiej to wygląda. Tym bardziej, że robię widoczną żółtą nicią, no to odznacza ładnie ta łatka. Tu pasuje do żółtego, który zrobiłam. Czyli na tył to chyba już będzie wszystko. I teraz jeszcze zobaczymy, co z przodu ewentualnie można zrobić. Zaraz. Jeszcze taki kawałeczek został mi i tak zastanawiam się, może tutaj gdzieś przyszyć. No, bo tutaj jest tylko jedna właśnie ta darta łatka i przyłożę jeszcze jeden kawałek. Na kieszeń przyszyłam kawałek bawełnianej tkaniny z kwiatkami, ale jeden wycięty, ale ten chcę jeszcze tutaj poturbować. Robię to w ten sposób. Chcę, żeby były dziury posiepane w przyszłości, bo można to zrobić maszyną, ale nie w tej sytuacji, bo łatwiej mi zrobić właśnie nożem budowlanym. No i tego wystarczy. Dziury i dobrze, kiedy to się wypierze, to się ładnie posiepie. No i teraz wszystkie łatki już zrobione i patrzę, jakie szablony mam do dekoracji, bo chcę zrobić odbitki na tych dżinsach. Właśnie mam literki, które najczęściej używam do pisania. Mam właśnie taki szablon vintage różną czcionką zrobione. No i oczywiście różne szablony, które też można wykorzystać. Mam nawet obrus. Mam tutaj też do dekoracji motyle, jakieś serwetki, kwiatuszki, to już też w innych projektach wykorzystywałam, motyle z zegarem i tak dalej, nie? Można dzisiaj chcę wykorzystać właśnie obrusik do odbitki właśnie tych ładnych kwiatów, bo chcę po całej nogawce zrobić duże fragmenty tej dekoracji. No, wykorzystam to prawdopodobnie i jeszcze mam jeden taki gumowy obrusik, który też można wykorzystać, to w zależności co komu pasuje, co wy macie. Więc wykorzystać można wszystko, co macie pod ręką. I teraz rozkładamy spodnie i przyszykuję do dekoracji naszych spodni. No i chcę spróbować najpierw na tylnej stronie, bo nie wiem jak ten wzór będzie wyglądać. Więc ja chcę tutaj położyć właśnie ten szablon i zobaczyć jak mi się tu odbije na dole.
No jest. Przód zrobimy teraz tutaj z przodu. Pomyślimy. Spodnie już wyschły, to jest tył, właśnie wszystkie nadruki już wyschły. Jeszcze żelazkiem to wszystko utwardziłam, bo to farba, która na gorąco nabiera właśnie prączności. Po 2 tygodniach można już prać spokojnie. I prawdopodobnie w trakcie robienia wykorzystam też bliczowanie, ale jeżeli zrobię bliczowanie, no to nie będę mogła wyprać, więc te spodnie zrobię teraz tak jak są. Zrobię jeszcze aplikację, bo właśnie ten obrus, który kupiłam ostatnio, chcę te maki tutaj jeszcze dodać na dżinsy. I dopiero jak wszystkie aplikacje będą skończone, zszyję te spodnie i dopiero później pobliczuję po 2 tygodniach i wtedy można będzie wyprać, bo ja chcę, żeby właśnie wszystkie te boki, które będą zszyte, wszystkie te przedarcia, które zrobiłam, żeby się posypały. Robię to w pralce, w specjalnym worku, no i zejdzie na to 2 tygodnie, bo wcześniej nie będę mogła robić. No a póki farba jest sucha, to te spodnie teraz do mojej możliwości i do dekoracji kolejnego kroku. I właśnie teraz wytnę te kwiatuszki i zrobię kilka dekoracji. No cóż dziewczyny, spodnie moje gotowe. Teraz pokażę po naszyciu aplikacji, jak to wygląda. U góry jedna łatka jest wewnętrzna. Tutaj pokazałam, już robiliśmy z Wami takie łatki. Tu są nadruki. Też pokazywałam, wykorzystałam obrusik do zrobienia takiej dekoracji. Tutaj też wykorzystałam takie do ozdoby, nie wiem, to chyba z bukietów, do tworzenia bukietów, takie z juty dekoracja. I ja to wykorzystałam do tworzenia kolejnej łatki takiej zewnętrznej. Tutaj zrobiłam napis vintage. Na dole, wewnątrz, to wiecie, to też zrobiłam właśnie nadruki, bo nie wiadomo, czy nie podwinę te spodnie. Na razie jest tak, jak jest. No i tutaj łatkę, którą robiłam po raz pierwszy, przydzierałam taką maszyną specjalną, żeby to się później ładnie posypane. Spodnie jeszcze nie prane, tak jak mówiłam, ponieważ ja chcę ich bliczować. No, ale żeby bliczować, to muszę 2 tygodnie czekać niestety, bo ta farba tyle czasu potrzebuje na utrwalenie. Jest zrobiona na gorąco i tu właśnie zrobiłam jeszcze aplikację z obrusu, który kupowałam ostatnio. Wykorzystałam te kwiatki w innym projekcie, ale zostały mi, więc wykorzystałam. I zaraz pokażę, jak te spodnie wyglądają z tyłu. No i tutaj tył pokażę Wam zbliżej. U góry wycięłam jedną kieszeń, zrobiłam też podobną łatkę jak z przodu, właśnie z tym ozdobnikiem do kwiatów i z bawełną. Tutaj na kieszeni pokazywałam też, poturbowałam to nożem. Chcę, żeby to później się ładnie posypało, te wszystkie tutaj przydarcia. Nadruki, które wykorzystałam z przodu, też z tyłu również. No i niewielka aplikacja, ten kwiatek jeszcze jeden
tutaj z tyłu. No i to wszystko. A z tej strony też zrobiłam jeden napis. Tutaj jest jedna łatka wykorzystana z kieszeni, którą odcinaliśmy. Tutaj następna łatka wewnętrzna, przedarta maszyną. Pokażę, jak to wygląda z bliska. I później jak wypiorę, to mi się to też w niektórych miejscach się nitki wysiepią, ja uważam. I tak powinno być, taki jest pomysł, ale jak będzie, to zobaczymy. Później pokażę Wam, jak będzie po wypraniu wyglądać. Na razie wygląda tak. No i też powiem, że wygląda to nawet ładnie, ale jak powycinamy te kwadraciki, to będzie taka łatka jak z przodu. No i tutaj też nadruki zrobione właśnie z tej farby. I to praktycznie wszystko. No a dziewczyny, na tym nie koniec, więc żeby pokazać Wam, jak robię później wybielania tej struktury denimu, stosując do tego bleach, no to dopiero będę mogła zrobić za 2 tygodnie. Właśnie tak te spodnie oglądały przed odbielaniem, zaraz Wam pokażę. I później po upływie 2 tygodni poprawię te spodnie, odbielę i pokażę jeszcze raz. 2 tygodnie minęło. Dlaczego? Bo ta farba, której robiłam nadruki, ona oczywiście wysycha bardzo szybko, ale żeby można było prać, to musiałam 2 tygodnie odczekać. I dzisiaj, ponieważ chcę jeszcze kończyć właśnie wybielania, bliczowania tych spodni, dzisiaj włożę na końcu to wszystko do prania. Mi się ładnie to osiepią, końce będzie, wtedy będzie koniec. Ale na razie, jak zwykle, wykorzystuję właśnie takie ace, wybielać. Tu sobie przyszykowałam już takie pojemność. No i białą szmatkę, dziewczyny, białą szmatkę, bo jeżeli kolorowe, to może puszczać, więc zawsze najlepiej taka poliesterowa, syntetyczna, ona się nie odbarwia i ładnie Wam posłuży. No i co? I teraz chcę zrobić jak zwykle wybielanie swoich spodni i później damy do prania. No i teraz zostawimy te spodnie na jakieś 20 minut, żeby uzyskać efekt wybielania. Powiem Wam, że ten denim bardzo ciężko się wybiela. Nie zawsze tak jest, no ale akurat te dżinsy takie, że ciężko. Dobrze, że zrobiłam na nim nadruki, bo wybielić wzory byłoby ciężko. I dlatego zastosowałam drastyczny sposób, bo w takich sytuacjach wykorzystuję nie AC, tylko Domestos. Zwykły Domestos do WC. I zobaczcie, ja tutaj popróbowałam na dole takie wzory porobić i to się wybieliło. Więc w związku z tym to dołożyłam jeszcze tutaj kilka napisów z boku OLM. No też zaraz mi się to odbieli i wtedy dopiero włożę do pralki, do specjalnego woreczka. Mam taki woreczek i wypiorę. Także zobaczymy się, kiedy będą dżinsy już gotowe, wyschnięte. Pokażę, co wyszło na końcu z tego projektu.